Założyliśmy już swój kurs, wypełniliśmy jego najważniejsze właściwości, możemy teraz zacząć nasz kurs tworzyć. Pierwszą rzeczą, którą sobie zobaczymy, jest jak możemy nazwać moduły tematyczne. W momencie, kiedy dostajemy kurs nowy, całkowicie pusty, znajduje się w nim tylko i wyłącznie forum ogłoszeniowe i 4 puste tematy, które nazywają się temat 1, 2, 3, 4. Oczywiście nasz przedmiot ma jakąś swoją konkretną nazwę i tematy, które realizujemy ze studentami, również mają jakąś nazwę, więc powinniśmy je tutaj wprowadzić. Żeby jakiekolwiek modyfikacje kursu realizować, musimy najpierw włączyć tryb edycji używając tego zielonego przycisku. Wtedy pojawiają nam się narzędzia, które pozwalają nam modyfikować nasz kurs. I zacznijmy od nazwania naszych modułów. Czyli moduł pierwszy naszego kursu będzie na przykład wiedza o górach. Moduł drugi będzie to turystyka górska. Zauważmy, że żeby edytować moduły, klikamy tą ikonę ołóweczka, wprowadzamy nazwę modułu i uwaga, ważne, naciskamy Enter, żeby zatwierdzić. Jeśli nie naciśniemy Enter, tylko klikniemy gdzieś poza tym obszarem, to wtedy nasza zmiana nie zostanie wprowadzona. I mamy w tej chwili nazwane nasze moduły. Zauważmy, że najczęściej nie będziemy chcieli mieć tylko 4 modułów, tylko będziemy potrzebowali większą liczbę. Wystarczy wtedy użyć przycisku Dodaj temat, żeby dodać kolejne tematy, niekoniecznie tylko jeden. Czyli kiedy klikniemy Dodaj temat, wprowadzamy ile nowych tematów chcemy do naszego kursu dodać, na przykład 3 i klikamy Dodaj temat i w tym momencie mamy kolejne 3 puste tematy, które możemy sobie nazwać. Jeśli potrzebujemy edytować więcej właściwości tematu niż tylko jego nazwę, to możemy kliknąć link modyfikuj przy odpowiednim temacie i wybrać opcję edytuj temat. Wtedy oprócz nazwy tematu będziemy mogli wprowadzić również krótki opis tego tematu, w którym możemy zawrzeć tematykę, czyli merytoryczny zakres tego modułu, no i na przykład daty od kiedy do kiedy ten moduł będzie realizowany ze studentami. Tutaj mamy też, jak widać, opcję ograniczania dostępu do modułów. O tym będziemy sobie mówili w innym filmie. Po zapisaniu zmian zobaczymy opis tematu pod jego tytułem. Jest to o tyle istotny, ten opis, że w momencie, gdybyśmy wybrali format kursu, zauważmy, że jeśli teraz wyłączę tryb edycji, przejdę do edycji ustawień całego kursu i wybiorę w sekcji format kursu, wybiorę układ, pokaż jedną sekcję na stronę, to wtedy te moduły tematyczne będą wyświetlane w formie skróconej. Studenci będą musieli kliknąć na nich, żeby wejść do zawartości tych modułów, ale przy modułach, które mają opis, ten opis również jest od razu wyświetlany, więc jest to świetna metoda na to, żeby pokazać studentom coś więcej o tym temacie, zanim klikną nazwę tematu i zobaczą zasoby i aktywności, które się w nim znajdują. Wyłączyłem przed chwilą tryb edycji, więc muszę ponownie go włączyć, żeby kontynuować modyfikowanie mojego kursu. I zauważmy jeszcze jedną rzecz. Możemy zmieniać nazwy wszystkich modułów tematycznych, używając tych ikon ołóweczka. Natomiast nie mamy możliwości w taki sposób nadania nazwy modułu wstępnego, tego poniekąd modułu zerowego w kursie, ale możemy nazwę modułu wstępnego nadać, jeśli skorzystamy z tego linku modyfikuj i edytuj sekcję. Standardowo ten moduł się nazywa po prostu sekcja ogólna, ale możemy wybrać swoją własną nazwę, zaznaczamy to pole własna nazwa i wprowadzamy nazwę, którą chcemy nadać temu modułowi wstępnemu. Podczas edycji kursu mamy też możliwość zmiany kolejności modułów. Wystarczy złapać za tę ikonę z 4 strzałkami przy wybranym module i przeciągnąć ten moduł w odpowiednie miejsce, zamieniając
moduły kolejnością. Oczywiście cała zawartość modułu zostanie przeniesiona razem z nim. Kolejne rzeczy, które możemy wykonywać z modułami, to na przykład podświetlanie modułu. Podświetlanie modułu powoduje, że po lewej stronie pojawia się delikatny zarys, niebieska linia wskazująca, że ten moduł aktualnie jest realizowany ze studentami. Jeśli wybierzemy taką metodę wskazywania studentom, który moduł jest aktualnie realizowany, będzie to dla nich udogodnienie, natomiast wiadomo, że wtedy my będziemy musieli pamiętać, żeby co tydzień lub co 2 tygodnie, kiedy zmieniają się moduły, które z nimi realizujemy, żebyśmy również pamiętali o przeniesieniu tego wyróżnienia. Usunąć takie wyróżnienie możemy w podobny sposób, czyli znowu wybieramy modyfikuj i usuń podświetlenie. Poza tym moduły możemy również ukrywać. Wtedy studenci nie będą w ogóle widzieli takiego modułu lub będą widzieli go w formie zminimalizowanej. To zależy od tego, jakie właściwości w całym kursie ustawimy. I możemy również moduły usuwać. Przy czym oczywiście, jeśli w module znajdują się jakieś aktywności, zasoby, materiały dla studentów czy ćwiczenia, to te elementy zostaną usunięte razem z modułem. Jeśli moduł jest pusty, tak jak w tej chwili się to stało, to usuwanie modułu nie będzie powodowało pytania ze strony platformy, czy jesteśmy pewni, że chcemy moduł usunąć. Natomiast gdyby w module się znajdowały jakieś materiały lub ćwiczenia, to wtedy dostalibyśmy najpierw pytanie, czy jesteśmy pewni, że chcemy usunąć moduł i wszystkie materiały, które on zawiera.